Zamek w Mosznej chyba nie potrzebuje specjalnego przedstawienia. Już z daleka wygląda jak miejsce wyjęte prosto z bajki. Chwilą te fontanny według muzyki jechały równo z tym koksem. Czyli muzyczka jest puszczona i one sobie tam pyk, 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 różnie się tam wybijały według muzyki. Także też fajna atrakcja. Aż tutaj leci ta woda. No i co? Tak wygląda widok z zewnątrz. Bardzo ładnie. Warto wejść sobie, warto odwiedzić. Szczególnie dla fanów Harry'ego Pottera. Komnaty. No komnaty na pewno. Czekam aż przestaną. Nic nie słychać. Komnaty na pewno, jeżeli miałbym zwiedzać drugi raz, to zwiedziłbym sobie tą opcję z wejściem na wieżę. Przewodnikiem, bo jednak jest dłuższe te zwiedzanie. Plus macie wejście do komnat, które nie zobaczycie tak po prostu. Więc warto sobie zarezerwować wcześniej bilet jak coś. Najbardziej niezwykłe jest to, że ta ogromna budowla łączy kilka stylów architektonicznych: barok, neogotyk i neorenesans. Tworzą tutaj jedną, bardzo charakterystyczną całość. A tych wież i wieżyczek naprawdę trudno tutaj zliczyć. No, zdjęcia porobione, rolki nagrane, idziemy zwiedzać ten park, co tam dalej jest. Jak na razie bardzo ładnie. A, idziemy jeszcze się napić. Idziemy się napić, nie? Napić albo zjeść loda. Po jednej ze stron zamku znajduje się oranżeria. To miejsce łatwo przeoczyć, a szkoda, bo jest zupełnie inne od samej architektury pałacu. W środku można zobaczyć egzotyczną roślinność. Między innymi ogromny, około 80-letni fikus. Oranżeria nie jest jednak współczesnym dodatkiem. Powstała jeszcze w czasach Thiele Winklerów. I właśnie tutaj egzotyczne rośliny spotykają się z bajkową architekturą zamku. Jeśli traficie tutaj w chłodniejszy dzień, oranżeria może być naprawdę przyjemną przerwą od spaceru. Co ciekawe, oranżeria jest częścią historii tego miejsca, a nie tylko ozdobą dla turystów. Dzisiaj można tu odpocząć wśród egzotycznej zieleni, a sam park najlepiej zwiedzać spokojnie, bez pośpiechu. Oficjalnie na spacer po parku warto przeznaczyć około 100 minut. Tak, jeszcze mały ogródeczek i idziemy do parku. Tu jakieś ładne kwiatuszki, roboty. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would. Przed zamkiem znajduje się jedna z najbardziej efektownych atrakcji parku. Multimedialna fontanna. Jej historia sięga pierwszych dekad XX wieku, a w latach 2021-2022 została gruntownie wyremontowana. Dzisiaj łączy wodę, muzykę i światło. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta.
Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie zobaczyć pokaz, warto wcześniej sprawdzić harmonogram. Fontanna jest sezonowa i poza sezonem może być całkowicie wyłączona. Zamek jest słynny z liczby 99 wież i 365 pomieszczeń. To właśnie te liczby stworzyły legendę o zamku na każdy dzień roku. Do tego dochodzi ogromny park, stare drzewa, stawy, kanały i aleje. Dlatego Moszynę zdecydowanie warto zwiedzać nie tylko od strony samego zamku. No i co, z zamku jeszcze jest taka uliczka, można sobie przyjść, taki park. No i w tym miejscu znajdował się pomnik 3-metrowy z brązu, no ale została zniszczona w latach 50. Także nie ma. Idziemy zobaczyć jeszcze cmentarz tej rodziny. Skoro już tu jesteśmy na ich posiadłości, to i wypadałoby zobaczyć cmentarz. Wokół wszędzie takie bajorka, co ja lubię. Mi się podobają takie bajoreczka. Trochę to wygląda jak w zamkach te... Jak to się nazywało w zamkach? Fosy? Fosa? Chyba fosa. No most to był most, ale pod tym chyba była fosa właśnie i tam krokodyle były. To tak to przypomina tutaj. Cała takie wokół to tak właśnie wygląda, jakby tu tylko krokodyle tu wrzucić i ludzi. O, widać? Tak całe leci. Tam aż do posiadłości, do zamku. No i ogólnie park. Na razie jeszcze chyba się spóźniliśmy, bo nic nie kwitnie, więc o tutaj dziękujemy za odwiedziny. Teren, cmentarz rodowy, czyli w tą stronę ciśniemy 300 metrów. A nie tu. Tu chyba, nie? Tu raczej. Czy tam? Tu. Rzeczywiście, taka podobna sceneria, no. Tak. Tutaj nagrywam. Wiem, że tu z tyłu nic nie widać, ale tu. Jaka wierzba ładna. Bardzo ładna. Akurat prowadzi na cmentarz przejście pod nią. Może coś to oznacza. Kto przejdzie, to już nie wyjdzie. Czy coś. Czekaj. O, tu jakieś takie, kurde, trochę zaniedbane, ale takie jest wejście do grobowców. No, chodź. Chciałeś sobie dotknąć? Chyba ukraść. W parku znajduje się również niewielki cmentarzyk rodziny Thiele-Winklerów. Jest znacznie spokojniejszy od głównej części parku i łatwo go przeoczyć, jeśli skupicie się wyłącznie na zamku. To tutaj właśnie można poczuć bardziej osobistą naturę historii tego miejsca. Miejsce tego cmentarzyka kryje jeszcze jedną tajemnicę. Cmentarz znajduje się w miejscu dawnego średniowiecznego grodziska, gdzie miała kiedyś stać wieża mieszkalno-obronna. Dzisiaj trudno się tego domyślić, patrząc na spokojny park. Obeszliśmy park. O, taki parczek. Ładny do spaceru, jak ktoś lubi spacerować. To jak najbardziej. Ale idziemy pod to, bo już go widziałem wcześniej. Ale fajne drzewo. Uschnięte już, martwe chyba. Ale chuby ma fajne, wielkie. I te gałęzie też tak straszą, jakby to było te drzewo. A, no właśnie. Już wiem, na co to jest stylizowane. Bo w Harrym Potterze też tak samo. W pierwszej części, jak on tam... drzewo. Jak on tam leciał do tej szkoły magii,
To też samochód rozbili, właśnie takie wielkie drzewo go pacło. No to pewnie na to jest stylizowane. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję. Teraz widzę, gdzie są ci, co wykupili to zwiedzanie z przewodnikiem. Tam są, na wieżyczkach. No tak, to tak. Mówię, jak ktoś będzie miał okazję, żeby tu przyjechać, to bierzcie, od razu sobie rezerwujcie właśnie z takim zwiedzaniem po wieżyczkach, bo wieżyczki mają tu naprawdę przepiękne. Wiesz, ja tak patrzę, co to są te belki. Myślałem, że to jakaś atrakcja czy coś. No to dlatego, że te drzewo jest już bardzo sędziwe i łamie się w pniu. Więc zrobili z tego pomnik przyrody i wzmocnili tą konstrukcję właśnie takimi rzeczami. No i co? Polecamy, przyjeżdżajcie. Zobaczcie sobie komnaty. Tam ludzie sobie siedzą w komnacie, teraz oglądają. No i co? I można tu też przebywać jeszcze na nocach. Z tego co widzieliśmy wcześniej, no to cena jest różnie. Teraz we wrześniu, za tydzień. Jeszcze jest sierpień, ale za tydzień chyba jest jeden termin. 2 albo 3 noce teraz. No nie chciałbym skłamać, bo już nie pamiętam. 2 albo 3 noce jest. I za 300 zł. Chyba 2 noce. 300 zł. Najtaniej. Później są 400, 500. No i czasem troszeczkę więcej. O, a tam jeszcze jest chyba żubr albo bawół, dzik. Tam chyba lew. I jeszcze jedna ciekawostka. Moszna nie była od początku takim zamkiem, jaki widzimy dzisiaj. Obecny wygląd powstawał etapami. Dlatego właśnie obok siebie możemy oglądać elementy barokowe, neogotyckie i neorenesansowe. To właśnie ten architektoniczny miks zrobił z Mosznej jeden z najbardziej rozpoznawalnych zamków w Polsce. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. No i co? I tu jest część z tej kawiarni, tam część jest jeszcze z restauracji. Także my zrobiliśmy błąd, że już się najedliśmy i napiliśmy z drugiej strony, czyli na zewnątrz, a śmiało mogliśmy sobie tutaj ładnie usiąść na takim tle. Nie? Jak widzieliście, Moszna zachwyca nie tylko zamkiem, ale całym parkiem i jego niezwykłą historią. No, zameczek w tle. I jeszcze tu jest kolejna ładna, romantyczna miejscówka Molo. Nawet 2. To łabędzie, a? Teraz tam są. A co to za różnica? Ptak to ptak. A żona mówi, o łabędź, chodź zobaczyć łabędzia. Co to za różnica? Gęś, łabędź. W Pszczynie masz gęsi. Chodzą. Takie samo wielkościowo było. Też białe. Gęś szara to białe. Co za różnica? Co jest większy? Tak samo wygląda. No wcześniej chodził tu przed. Tam chodził, ale citnął. Chcesz wesprzeć mój kanał i pomóc mi w realizacji marzeń? Wystarczy, że postawisz mi wirtualną kawę o dowolnej kwocie. Link znajdziesz w opisie. Bez rejestracji i bez zakładania konta. Za wszelkie wsparcie bardzo dziękuję.